Witam o poranku. Uwaga, bo wyprzedaż powinna być kontynuowana. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I zachęcam także, żeby dzisiaj i jutro pojawić się w Krakowie na Invest Caves, spotkać się tam, wymienić opinie i poznać się osobiście. Jeszcze raz zachęcam i zaczynamy. Uwaga, bo wyprzedaż powinna być kontynuowana. Drodzy Państwo, mijają kolejne godziny po Fedzie, rynek finansowy odpowiada sobie na pytanie, w którą stronę ruszyć, jak zdyskontować ostatecznie te wszystkie informacje. I po wczorajszej sesji na Wall Street niby wiemy więcej, ale moim zdaniem tak jakby tej sesji praktycznie w ogóle nie było, o czym za chwilę będziemy mówić. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na perspektywy co do stóp procentowych, bo one teraz są najistotniejsze i to mogą one wywołać ten następny duży ruch i zadecydować o tym, czy na giełdzie będzie hossa, czy też raczej będzie flauta, a w tym roku będą inne okazje inwestycyjne, inne rynki, które dadzą lepszą stopę zwrotu niż rynek obligacyjny. Na samym początku chciałem jednak zwrócić uwagę, że coraz więcej inwestorów zwraca na to uwagę, że zbliża się pivot Fedu, czyli zmiana polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych z bardzo agresywnej, czyli z podwyżek stóp procentowych na obniżki stóp procentowych. I ten wykres, który jest teraz w tle, zaczyna sygnalizować, że nawet już inwestorzy, którzy wcześniej byli sceptyczni co do perspektyw obniżek stóp procentowych, zaczynają już to dyskontować i zaczynają uwzględniać to w cenach. Co jest bardzo interesujące, kiedy przypatrzymy się, jak rynek pieniężny właśnie wycenia perspektywy co do stóp procentowych, to zaczynają być wyceniane bardzo duże obniżki stóp procentowych. Jeżeli faktycznie tak by się stało, że będziemy świadkami najsilniejszych obniżek stóp procentowych od 2008 roku, to w głowach inwestorów pojawią się dwa pytania. Pierwsze, czy faktycznie będzie recesja na skalę taką, którą obserwowaliśmy ostatnio 15 lat temu, a po drugie, jak bardzo amerykański dolar na to zareaguje, jak zareagują inne instytucje finansowe i czy w tle będziemy świadkami podobnych zjawisk, które miały miejsce w 2008 roku, czyli mówiąc w skrócie, czy pojawi się następny Lehman Brothers, czyli czy upadnie następna wielka instytucja finansowa. Nie taki średniak jak ostatnio, ale naprawdę wielki wieloryb, czyli bardzo duża instytucja finansowa, która teoretycznie jest za duża, żeby upaść, ale być może rynek będzie zmuszony do tego, żeby przyjąć do wiadomości i gospodarka także, że niektóre instytucje finansowe będą musiały zakończyć swoją karierę, więc zagrożenie płynące ze zmian stóp procentowych staje się faktem, a rynek nastawia się, że w perspektywie kolejnych miesięcy możemy być świadkami naprawdę z bardzo dużymi obniżkami stóp procentowych. I zobaczmy właśnie teraz, jak co do PIPS-a, co do punktu bazowego rynek wycenia te perspektywy co do stóp procentowych. Wczoraj było około 50% prawdopodobieństwa, że w maju, 3 maja będziemy świadkami następnej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych o 25 punktów bazowych. Natomiast dzisiaj jest już tylko 37% prawdopodobieństwa, że będziemy świadkami podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, czyli naprawdę spada oczekiwanie na to, że będziemy świadkami następnych podwyżek. Zwiększa się prawdopodobieństwo, że jesteśmy na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych i zobaczcie także, drodzy Państwo, jak bardzo zwiększa się szansa na obniżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Rynek wycenia, że pierwsza obniżka będzie już w lipcu o 25 punktów bazowych, a do końca tego roku będzie już ponad 75 punktów bazowych obniżek stóp procentowych. Jest już nawet 50% prawdopodobieństwa, że na koniec tego roku będzie
ponad 100 punktów obniżek stóp procentowych, czyli naprawdę, że skala obniżek będzie coraz większa i te wiadomości powinny naprawdę rzutować na perspektywy dla różnych instytucji, dla różnych instrumentów finansowych. Teoretycznie takie wiadomości są niezwykle korzystne dla obligacji. Rynek obligacji powinien dyskontować procesy dezinflacyjne i także te obniżki stóp procentowych. W takiej sytuacji powinna być hossa na obligacjach. W drugiej kolejności amerykański dolar powinien się wyraźnie osłabiać. W kolejnej kolejności powinniśmy być świadkami wzrostów indeksów giełdowych, ale przede wszystkim na rynkach emerging markets i rynki emerging markets powinny być głównym beneficjentem tego, co się wydarzy. Powinien być także popyt na ryzyko, na kryptowaluty i na surowce i konsekwencją perspektywy obniżek stóp procentowych powinna być presja na ryzyko na całym świecie, więc moim zdaniem jest to także bardzo dobra potencjalna wiadomość dla polskich aktywów, przede wszystkim dla polskich obligacji, dla polskiego złotego i dla polskiej giełdy. Przypominam, w takiej sytuacji, w której teraz jesteśmy, kiedy rynek wyczuwa, że jesteśmy na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych, że spadki tempa inflacji, czyli dezinflacja postępuje, to jest to wyśmienity czas na inwestowanie w obligacje. I dopiero kiedy zaczną się materializować obniżki stóp procentowych, a według tego może się to stać już na samym początku drugiego półrocza tego roku, to dopiero wtedy nadejdzie czas na rynek akcji. Więc wygląda na to, że teraz to rynek obligacji powinien królować i to na ten rynek będziemy zwracać szczególną uwagę. Dlatego też następny wykres pokazuje obligacje dwuletnie i widzimy, że dzisiaj o poranku rynek naprawdę ma ochotę kontynuować ruch w dół na rentownościach, ma ochotę obserwować wzrosty cen amerykańskich obligacji i także moim zdaniem oczekuję, że zmienność będzie cały czas bardzo duża. I obserwujemy także amerykańskie obligacje 10-letnie z powodu tego, że jesteśmy nie tylko w okolicach styczniowych minimów, gdzie wprawne oko zobaczy, że przełamanie tych poziomów będzie oznaczało powstanie formacji podwójny szczyt, ale także jesteśmy w miejscu, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym. Można się z analizą techniczną zgadzać, można się nie zgadzać, ale dla naprawdę zdecydowanej większości inwestorów to ma duże znaczenie, a złamanie tych poziomów będzie oznaczało powstanie tych technicznych formacji zachęcających do hossy na obligacjach amerykańskich, prawdopodobnie także do hossy na innych obligacjach na całym świecie, także na polskich obligacjach. Dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni, czy te minima ze stycznia zostaną przebite. Jako że dzisiaj kończymy tydzień, świece tygodniowe będą miały duże znaczenie, dlatego też myślę, że rynek będzie przywiązywał do tego szczególnie dużą wagę i zobaczymy, gdzie dzisiaj rynek zakończy handel obligacjami, ponieważ gdyby to dzisiaj powstała taka formacja, będzie to oznaczało, że na początku handlowania czerwcowymi instrumentami pochodnymi rynek ma ochotę na grę na ryzyko, przede wszystkim na obligacje, a w dalszej kolejności na rynek akcyjny, ponieważ już w czerwcu, jeżeli faktem stałoby się, że w lipcu ma być pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, to już w okolicach czerwca rynek mógłby się pod to pozycjonować i giełda papierów wartościowych mogłaby to zacząć dyskontować. Natomiast dlaczego tytuł tego wpisu był taki, że uwaga, bo wyprzedaż powinna być kontynuowana? Ten tytuł odnosi się do amerykańskiego dolara i wykres, który jest teraz w tle pokazujący realne, rzeczywiste stopy procentowe w ujęciu na krzywej dochodowości i różnicy między 3-miesięcznymi papierami a 10-letnimi względem amerykańskiego dolara pokazuje, że naprawdę jest potencjał na bardzo wyraźne osłabienie amerykańskiej waluty i że wyprzedaż amerykańskiego dolara może postępować z powodu właśnie tych perspektyw na dalsze, na zmianę polityki monetarnej w Stanach, na tak zwany pivot, na to, że amerykański dolar będzie głównym negatywnym beneficjentem takiego zachowania. Więc wyprzedaż powinna być kontynuowana i tak wynika z tego wykresu, który jest w tle pokazującego perspektywy co do
ruchu na amerykańskim dolarze. Warto być tego świadomym, dlatego też nie dziwmy się, że niektóre instytucje finansowe, jak na przykład ostatnio ING, podnosi perspektywy co do euro-dolara w kolejnych miesiącach. ING zrobił taki raport, przypominam, że spodziewa się euro-dolara w okolicach 1,15. A sam euro-dolar dzisiaj o poranku próbuje rosnąć, natomiast to, że nie udało się utrzymać nad poziomem 1,09, to tylko moim zdaniem jest kwestia krótkoterminowego szumu. To, że ten poziom 1,08 się broni, jest ważniejsze i dlatego też spodziewam się nawrotu do tendencji wzrostowej amerykańskiego dolara, euro-dolara, czyli osłabienia amerykańskiego dolara z perspektywą ataku na psychologiczny poziom 1,10. Ruch na dolarze plus rentowności powodują presję na jena japońskiego. Warto być tego świadomym i że jesteśmy teraz, dzisiaj w piątek o poranku, w miejscu niezwykle istotnym z długoterminowej perspektywy. Tu przebiega linia trendu wzrostowego. Przebicie poziomu 130 będzie po pierwsze zachętą do tego, żeby liczyć na dalsze osłabienie amerykańskiego dolara, ale także właśnie na grę na spadek rentowności amerykańskich obligacji, czyli na grę na wzrosty cen amerykańskich obligacji. Zjawiska dezinflacyjne zaczynają być wspierane przez zachowanie inflacji w Japonii i te ostatnie informacje pokazują nam, że inflacja w Japonii zaczyna się zmniejszać. Jest to pierwszy taki sygnał od 13 miesięcy. A giełda papierów wartościowych na Wall Street wczoraj nie poradziła sobie z poziomem 4000 punktów, ale jesteśmy cały czas nad ważnymi wsparciami, więc dlatego też moim zdaniem ta wczorajsza sesja była nijaka, ponieważ ani nie potwierdziliśmy przejścia przez opór, ani nie przeszliśmy przez wsparcia. Dlatego też moim zdaniem wnioski, jakie będą płynąć ostatecznie po środowej decyzji Fedu, zostają przesunięte na dzisiejszy dzień. Przypominam, to jest dzień, kiedy będziemy także tworzyć świecę tygodniową, więc albo przejście oporu będzie właściwym sygnałem, albo przejście wsparcia, w tym wypadku średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, okolice 3940 punktów. No i po prostu pozostaje czekać, ale perspektywy na stopach procentowych i wyprzedaż amerykańskiego dolara powinna raczej zwiększać szanse na to, że będziemy świadkami wzrostów niż spadków indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. To, na co należy zwracać uwagę, to czy dochodzi do decouplingu, czyli takiego jakby rynkowego rozwodu w zachowaniu rynkowych stóp procentowych, a tym, jak zachowuje się Nasdaq. Przede wszystkim w ostatnich latach była obserwowana taka zależność, że jeżeli rynkowe stopy procentowe spadały, to podnosiła się wycena spółek technologicznych, ale w pewnych momentach taka zależność nie występowała i na wykresie to dokładnie widać. Były to momenty recesji w amerykańskiej gospodarce, więc jeżeli zobaczymy, że rentowności amerykańskich obligacji, jeżeli zaczęłyby spadać, nie będą już wpływać na wzrosty, na podwyższanie wycen spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych, to będzie to dla nas dowód i sygnał rynkowy, że zaczyna być wyceniana faktyczna recesja w amerykańskiej gospodarce. To jest wskazówka, którą będziemy się kierować w kolejnych miesiącach w ocenie tego, co się dzieje na rynkach finansowych i w perspektywach giełdowych. Dzisiejsza sesja w Azji, pomimo niższych otwarć, moim zdaniem ma charakter jednak lekko optymistyczny. Tak wynika z wykresu japońskiej giełdy i giełdy w Hongkongu. Natomiast myślę, że rynki oczekują na ostateczne rozstrzygnięcie tego, które ważne poziomy na Wall Street zostaną pokonane. Dlatego spodziewam się dzisiaj neutralnego otwarcia w Niemczech i prawdopodobnie także w Warszawie. Zatrzymanie na cenie złota obserwujemy. Wczoraj nie udało się znowu przejść trwale poziomu $2000. Fakt, że zbliża się koniec tygodnia, fakt, że to, co się dzieje, sprzyja tendencjom wzrostowym, będzie także wywoływało presję na to, żeby dzisiaj spróbować jednak zakończyć tydzień nad tym psychologicznym poziomem. Gdyby tak się udało, naprawdę tworzą się perspektywy ku mocnym wzrostom. Z ciekawostek,
Pamiętamy o silnej korelacji między złotem a jenem. Jest ona bardzo silna, co oznacza, że jeżeli złoto będzie rosnąć, to będziemy świadkami spadków par związanych z jenem i każdy, kto śledzi rynki finansowe, intuicyjnie wyczuwa, że taka korelacja faktycznie występuje. Wczoraj doszło także do przejścia przez linię trendu spadkowego na cenie miedzi, a to naprawdę zwiększa szanse, że optymizm na giełdach papierów wartościowych znowu zagości i to jest także bardzo dobra wiadomość dla giełdy w Polsce. Mamy przestrzeń do tego, żeby kontynuować tendencję wzrostową także na cenie srebra. Do oporu jeszcze jest naprawdę dość sporo, a to także powinno zwiększać szanse, że przejdziemy poziom $2000 na cenie złota. A na ropie naftowej konsolidacja wokół poziomu $70 cały czas trwa i także dzisiaj będzie batalia o to, w którą stronę rynek się ruszy. Na rynkach finansowych radzę obserwować także zachowanie Bitcoina, który w ostatnich piątkach preferował raczej wzrosty niż spadki, a weekendy także generowały raczej wzrosty, tendencje na aprecjację Bitcoina niż na spadki. Dlatego też jestem zaciekawiony odpowiedzią na pytanie, czy uda się utrzymać nad poziomem $28 000. Za każdym razem, kiedy podczas dzisiejszej sesji jesteśmy nad tym poziomem, faworyzowane są scenariusze prowzrostowe. A z danych makroekonomicznych dzisiaj nie ma jakichś ważniejszych publikacji, ale za to poznamy wskaźniki PMI, to będą wstępne marcowe dane. Będziemy je porównywać między Europą a Stanami i ta różnica, czyli wydarzenia po godzinie 15 naszego czasu powinny zacząć także faworyzować którąś gospodarkę. Jeżeli dane z Europy będą lepsze, to europejskie spółki powinny to zacząć jeszcze bardziej relatywnie dyskontować swoim optymizmem, a jeżeli ze Stanów, to aktywa amerykańskie. Jeszcze raz przypomnę, po godzinie 15 będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej z tych publikacji, które się pojawią. No i na koniec polskie aktywa. Jeżeli perspektywy co do wzrostów euro-dolara, czyli osłabienia amerykańskiej waluty staną się faktem, to będzie to presja przeciwko negatywnym scenariuszom dla polskich aktywów, czyli na rzecz umocnienia złotego, na rzecz umocnienia polskich obligacji i wzrostów cen akcji. Ale przypominam, że teraz w sytuacji, kiedy także w Polsce będą perspektywy na obniżki stóp procentowych, to jeszcze przez wiele miesięcy będą zdecydowanie faworyzowane polskie obligacje, a dopiero kiedy zaczną się materializować obniżki stóp procentowych w Polsce, być może będzie to końcówka albo czwarty kwartał tego roku, to dopiero wtedy rynek naprawdę zacznie myśleć, że zdecydowanie lepiej przesiąść się na rynek akcyjny. Dlatego ja uważam, że teraz na umocnieniu krajowej waluty, na tym, że relatywnie złoty jest lepszy niż inne rynki światowe, oznacza to, że kapitał do Polski napływa, akumuluje tutaj aktywa, przede wszystkim polskie obligacje, ale część także spływa na rynek akcji. Takie spadki jak teraz są wykorzystywane do akumulacji przecenionych walorów, licząc na to, że w perspektywie następnych miesięcy roku 2024 warszawska giełda przeżyje wielką hossę napędzaną osłabieniem amerykańskiego dolara i spadającymi stopami procentowymi. Czy tak się stanie? Zobaczymy. To jest niezwykle interesujący zakład na kolejne miesiące i 2024 rok. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, moje poczynania z rynkami, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Więc zachęcam do tego. Jeszcze raz przypomnę, tam na dole jest specjalny e-mail i proszę wysłać takie zgłoszenie do bezpłatnej, darmowej, marcowej edycji, która startuje już za kilka dni. Życzę wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i do zobaczenia dzisiaj na InvestCavs. Pozdrawiam.